Dzisiaj testujemy Renault Megane Coupe z silnikiem 2.0 turbo o mocy 220 koni mechanicznych. Tempomat mam ustawiony na 92 km na godzinę, co w rzeczywistości odpowiada 90. Obroty są na poziomie 2140 na minutę. Tu mamy akurat RS monitor, który pokazuje m.in. dokładne obroty silnika. Jeśli chodzi o klimatyzację, no to mamy ustawioną na 22 stopnie na pierwszym biegu dmuchawym. Póki co średnie spalanie wynosi 6,5, ale to jeszcze może się zmienić, więc poczekajmy do końca odcinka pomiarowego. Do zjazdu na Wieliczkę zostały jeszcze może ze 2 km. Średnie spalanie póki co pozostaje na poziomie 6,7 widzę. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że tam, gdzie cały świat mówi tempomat, Francuzi muszą powiedzieć regulator. Tak jak przy komputerach, prawda? Cały świat mówi komputer, Francuzi mówią ordynator, ewentualnie kalkulator. Przed nami ostatnia prosta i dosyć długi zjazd, więc liczę na to, że spalanie jeszcze się poprawi. Szczerze powiedziawszy, liczyłem na nieco lepszy wynik. Mamy tu w tej chwili 6,5. Zostało do zjazdu może jeszcze kilkaset metrów i chyba już lepiej nie będzie, więc pozostaje ustalić, że spalanie przy 90 km na godzinę wynosi, zrobiło się mniej, 6,4, no cóż, chyba lepiej nie będzie. Teraz jedziemy 124 na godzinę według tempomatu, natomiast prędkościomierz pokazuje około 127, a w rzeczywistości Driftbox pokazuje 120, więc tu widzę, że każdy system pomiarowy działa w innym trybie. Natomiast po około 7 km średnie spalanie wynosi 8,4, natomiast obroty są na poziomie 2900 na minutę. 200 metrów przed zjazdem na Skawinę sprawdzamy średnie spalanie przy 120 wynosi równe 8 litrów na 100 km. Sprawdźmy teraz spalanie na zimnym silniku. W tej chwili mam spalanie 10,6 z poprzedniego dnia. Resetujemy zużycie i uruchamiamy silnik. I w drogę. Renault nie pokazuje chwilowego zużycia w pierwszych chwilach po uruchomieniu silnika, widocznie w obawie przed tym, że kierowca może się wystraszyć, że zobaczy wielkie liczby, ale to przecież wszystkie samochody mają tak samo. Proszę bardzo, chwilowe zużycie wreszcie się pojawiło i wynosiło około 10-11 litrów, więc już całkiem rozsądnie, a to dopiero po parudziesięciu może sekundach od uruchomienia, więc naprawdę nie ma się czego wstydzić. Niespodziewana przeszkoda, mam nadzieję, że nie zakłóci to naszego pomiaru. Zgasiłem silnik po prostu, czekając aż panowie tutaj przede mną zakończą takie nowoczesne klejenie drogi. Tak się naprawia drogi. No więc po pierwszym kilometrze mamy średnie zużycie paliwa na poziomie 16 litrów. Po 2 km średnie spalanie wynosi 12,6 litra na 100 km. Pozostałe parametry są takie. Przejechane już 200. Średnia prędkość 27. Jak widać, nie jadę zbyt szybko, bo postój był. Ciśnienie w oponach. I jeszcze ciekawostka w postaci całkowitego zużycia paliwa od startu, a więc póki co zużyliśmy 0,3 litra. I w tej chwili kończymy pomiar, mamy przejechane 3 km, a zużycie paliwa wynosi 10,8 litra. Średnio, od razu sprawdźmy może średnią prędkość. 31,1, więc jechaliśmy stosunkowo powoli. Szczerze mówiąc, jak na dwulitrowy silnik Renault spala relatywnie sporo paliwa, tym bardziej, że turbo nie było tutaj ani razu prawdopodobnie w akcji, bo jechałem bardzo spokojnie, więc wynik powyżej 10 litrów to mi się kojarzy z Audi RS6 czy też Fremontem z V6 pod maską, więc pod tym kątem Renault Megane 2.0 turbo 220 koni zadziwiło mnie raczej na niekorzyść.